Lekcja pod tytułem Porównywanie ułamków dziesiętnych, albo nawet szerzej, porównywanie liczb z ułamkami dziesiętnymi. Jak porównujemy ułamki dziesiętne? W podobny sposób, jak to miało miejsce w wypadku porównywania liczb całkowitych, czyli od lewej. Popatrz, oto mamy dwa ułamki. 21 setnych, 31 setnych. Najpierw porównujemy pierwszą cyfrę po przecinku. I ten ułamek jest większy, który ma pierwszą cyfrę większą, o ile nie są równe. 3 nie jest równe 2, 3 jest większe od 2, a więc cały ten ułamek jest większy od tego. Popatrzmy na następny przykład. Zabieramy się za porównanie. Najpierw bierzemy pierwszą cyfrę po przecinku. W obu wypadkach jest 2, więc są równe. No to w takim wypadku bierzemy drugą cyfrę po przecinku. Tu mamy 6, a tu 5. 6 jest większe od 5, a więc i cały ułamek po prawej stronie jest większy od tego po lewej. Popatrzmy na trzeci przypadek. Bierzemy pierwszą cyfrę po przecinku w obu i porównujemy. Trójki, więc identyczne. Bierzemy zatem drugą cyfrę po przecinku. Czwórki, identyczne. Bierzemy zatem trzecią cyfrę po przecinku. Tu 7 po lewej stronie, po prawej 2. 7 jest większe pod 2. A więc cały ułamek po lewej stronie jest większy od tego po prawej. No a co, kiedy jest to nie sam ułamek, ale liczba z ułamkiem dziesiętnym? No to najpierw porównujemy liczbę 4 i 13. Która liczba większa? 13. A więc cała liczba po prawej jest większa od tej po lewej. W momencie, kiedy już liczby przed przecinkiem, te całkowite części, zadecydowały, to już w ogóle nie bierzemy pod uwagę części ułamkowej. Jakakolwiek by nie była, to liczby zadecydowały, jeżeli są różne. No a popatrzmy na następny przypadek. W tym przypadku liczby są równe, bo i tu jest 14 po lewej stronie i po prawej też 14. No to teraz dopiero zaczynamy patrzeć na część ułamkową. Jak? Tak jak to właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się. Porównujemy cyfry od lewej. Bierzemy sobie pierwszą cyfrę w jednej liczbie i z drugiej i porównujemy. Tu 1, tu 3. 3 jest większe od jedynki, a więc cała ta liczba po prawej jest większa od tej po lewej. Popatrzmy dalej. Znowu najpierw bierzemy liczbę na lewo od przecinka. Tu mamy 4 po lewej stronie i po prawej też 4. 4 i 4, więc musimy porównywać części ułamkowe. Bierzemy pierwszą cyfrę. W obu wypadkach jedynki. No to bierzemy drugą cyfrę. Po prawej jest 8, po lewej 2. 8 jest większe od 2, więc cała liczba po prawej jest większa od tej po lewej. Popatrzmy na ostatni przykład. Porównujemy najpierw liczby na lewo od przecinka. 243 i tu też 243. A więc trzeba porównywać część ułamkową. Bierzemy po pierwszej cyfrze w obu liczbach jedynki. Jest tak samo. Bierzemy więc drugie cyfry. Dwójki. Nadal tak samo. Bierzemy więc trzecie cyfry. Po prawej jest 9, po lewej 5. 9 większe od 5, a więc cała liczba po prawej stronie jest większa od liczby po lewej. Tak to działa. Przećwiczmy sobie jeszcze dla pewności na kilku kolejnych przypadkach, czy to rozumiemy. Tu mamy zestawy 8 par. Pierwsza nasza para. Porównujemy. No jak wiesz, najpierw liczby na lewo od przecinka. Czwórki. No to zaczynamy cyfry porównywać. Pierwsza para cyfr, jedynki. Jest tak samo, więc musimy wziąć drugą parę cyfr. Tu 4, tu 2. 4 jest większa od 2, a więc cała liczba po prawej większa od tej po lewej. Druga para. Tu jest po prostu liczba bez ułamka, a tu liczba z ułamkiem. Jak się zachować? Otóż zawsze wolno ci dopisać przecinek i dowolną ilość zer. Tyle, ile chcesz. A wygodniej, przynajmniej na początku, dopisać tyle zer, ile tutaj jest cyfr, żeby te dwie liczby wyglądały podobnie, tak na oko. Bo niektórzy nie muszą tego robić, ale uczniowie w 4. klasie dobrze, jeżeli to sobie tak dopiszą. Wtedy będzie dla nich ten mechanizm porównania łatwiejszy, bo teraz jak już widzisz taką liczbę po lewej i tą po prawej, to już wiesz, co masz robić. Porównujemy najpierw liczby na lewo od przecinka. 7, tu 6. 7 większe od 6,
a więc i cała ta liczba większa od tej. Pamiętaj, przecinek i tyle zer, ile chcesz, zawsze wolno ci dopisać. Popatrzmy na następną parę. Porównujemy. Tu piątka, więc na razie nic nie wiadomo, bo są równe. Bierzemy cyfry. Po pierwszej cyfrze na prawo od przecinka. Same zera. To jest tak samo. No to bierzemy drugie cyfry. Tu trójka, tu jedynka. Trójka większa od jedynki, a więc cała ta liczba 5,03 większa od tej 5,01. Następna liczba. Najpierw na lewo od przecinka mamy zera. No to nic nie wiemy. Musimy brać po pierwszej cyfrze i porównywać je. Tu 8, tu 9. 9 większe od 8, a więc i cała ta liczba po prawej większa od tej po lewej. Następna para. Bierzemy najpierw przed przecinkiem 0, 0. Więc jest identycznie, no to bierzemy pierwsze cyfry za przecinkiem. Znowu zera. Musimy wziąć drugie cyfry za przecinkiem. 4, 1. 4 większe od jedynki, więc liczba ta większa od tej po lewej stronie. Następna para. Popatrz, ten przypadek trochę jest podobny do tego tutaj. Można zawsze dopisać 0 lub wyobrazić sobie, że ono jest. I już zgadzać się ilość cyfr, bo niektórzy myślą, że w takim wypadku, uczniowie niektórzy tak reagują, mówią: o, tu jest więcej cyfr, to na pewno ta liczba większa. Nieprawda. Tu ilość cyfr nie ma znaczenia. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z ułamkami dziesiętnymi, nie patrzymy na ilość cyfr, tylko tak to robimy, jak przed chwilą się nauczyliśmy. A na wszelki wypadek, jeśli komuś nie pasuje, że się nie zgadza ilość cyfr, zawsze może sobie dopisać tyle zer, ile chce. Czyli tyle zer, żeby ilość cyfr się zgadzała. Dopisanie zera nic nie zmienia. No i teraz patrzymy. Już możemy porównywać. Najpierw liczby przed przecinkiem, czwórki. Takie samo. No to teraz liczby. Pierwsza cyfra za przecinkiem. Piątka, jedynka. Piątka większa, a więc i cała ta liczba 4,5. Albo jak wolisz, po dopisaniu zera możemy to odczytać jako 4,50. Jest większa od 4,12. Następna para. O, tu podobna sytuacja, tylko jedna cyfra po przecinku, a tu aż 3. No to dopiszmy sobie 2 zera. Zawsze nam wolno. I porównujemy. Na lewo od przecinka 7. Nic nie wiadomo, więc porównujemy teraz już na prawo od przecinka. 8 po lewej, 1 po prawej. 8 większa, a więc i cała ta liczba jest większa. No bo popatrz, przeczytajmy ją sobie. 7,8. A tu jest 7,125. No bo czy zapiszemy to tak, czy zapiszemy to tak, czy zapiszemy to tak? Za każdym razem jest to tak naprawdę ta sama liczba, tylko inaczej czytana. Tu czytamy 7,8. 7,8. 7,8. Ale to jest dokładnie ta sama liczba. Tylko inaczej czytana, można powiedzieć, albo inaczej, jak wolisz, zapisywana. Więc pamiętaj, wolno ci dopisywać zera, jeśli to ci ułatwia porównanie. I ostatni przykład, popatrzmy tutaj. Porównujemy najpierw na lewo od przecinka, zera, nie ma nic. I popatrz, tu są 2 cyferki po przecinku, a tu 3. No to dopiszmy sobie 0, jak powiedziałem, wolno. I porównujemy. Pierwsza cyfra, zera. Druga cyfra, o, już jest różnica, już mamy różne cyfry, więc możemy porównać. 5 większa od 4, a więc i cała ta liczba większa od tej. Tak to działa. Pamiętaj o tym dopisywaniu zer. To zawsze wolno ci zrobić, a przynajmniej na początku, przy porównywaniu, bardzo to będzie pomagało. I koniec lekcji.